Siemanko wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o dronie, który sobie kupiłem. Ogólnie jest sporo pytań zawsze jak kupuję nowe zabawki lub zabawki takie, które wykorzystuję do kręcenia vlogów. Mam zamiar go używać, ale przy okazji bardziej kupiłem to jako ciekawostkę i żeby sobie poużywać właśnie FPV, czyli gogle. Mam zestaw z goglami, no ale Wam zaraz pokażę, co to jest za dron, jak go tutaj używać. Zrobimy taki tutorial krok po kroku, może dla kogoś będzie to przydatne. Przetestujemy dzisiaj tylko opcje autonomiczne. Jeżeli jesteś zainteresowany właśnie zobaczyć, jak działa FPV, co też mam zamiar nagrać, to będzie w kolejnym odcinku. Teraz zajmiemy się po prostu takim tutorialem dla początkujących, jeśli chodzi o drona Neo 2. Także startujemy. Tak właśnie prezentuje się mój zakup. Mamy tutaj drona DJI Neo 2. Jest to Motion Fly More Combo, czyli po prostu opcja z goglami oraz z 3 bateriami, bo tutaj jedna bateria siedzi już w dronie. Mamy też taką ładowarkę. Do tego przejdziemy zaraz. Tutaj standardowy opis całego pudełka. No i tutaj też na boku znajdziemy informacje dotyczące, co mamy w pudełku, co tam się znajduje. Jak widzicie, tutaj jest napis tajski. Jeśli chodzi o zakup w Tajlandii, to jest to tańsze, dlatego ja wybieram tego typu opcje. Dodatkowo, jeśli na przykład lecicie na wakacje do Tajlandii, zamierzacie zrobić takie zakupy i wylecicie do 60 dni z Tajlandii, no to możecie sobie odebrać VAT. Jeżeli chcecie odebrać VAT, no to tutaj po prostu w sklepie należy powiedzieć, że macie zamiar to zrobić. Dostaniecie specjalny dokument, no i tam na lotnisku później otrzymacie zwrot VAT-u. Jeżeli chodzi jeszcze o VAT, no to tutaj minimalna kwota zakupu tego typu rzeczy elektronicznych lub nawet zakupów chyba spożywczych, chociaż nie jestem pewny, bo nie brałem VAT-u za spożywkę, no to wynosi 2000 batów. To jest minimalna kwota zakupu. No i oczywiście w pudełku znajdziemy drona, znajdziemy baterię, znajdziemy gogle, znajdziemy osłonki na śmigiełka, znajdziemy gogle, znajdziemy ten taki kontroler. Będę się dziś bawił i trochę testował razem z Wami, także zobaczycie pierwsze takie wrażenie. Mamy kabel, mamy oczywiście tutaj śrubokręcik, śmigiełka i wszystkie instrukcje, więc tak wygląda te pudełko. Przejdźmy do drona. Dron prezentuje się w ten sposób. Ja go wyciągnąłem z pudełka, no to wszystko tutaj było już zamontowane. Mamy osłonkę, mamy osłonki na śmigiełka. To można zdjąć, ale ja nie widzę takiej potrzeby. Oraz mamy dodatkowy kontroler tutaj z tyłu, który umożliwia sterowanie dronem za pomocą aparatury, czyli możemy sterować nim za pomocą gogli oraz aparatury, którą macie do drona, na przykład mojego poprzedniego. No to ja mam tutaj aparaturę RC2, jest to po prostu kontroler z wyświetlaczem i też tego drona można sparować z tym i po prostu nim sterować. Ale najprostsza opcja, jeżeli chodzi o tego drona, no to można nim sterować prosto z ręki, całkowicie autonomicznie, więc też to jest bardzo fajne rozwiązanie. Można też sterować i mamy trochę więcej opcji, jeżeli chodzi o sterowanie za pomocą telefonu, więc też jest taka opcja. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak sterować tym dronem po prostu autonomicznie, czyli z poziomu ręki i gestami, bo to jest mega fajne. On tutaj ma takie czujniki z przodu i przyciski tutaj po boku, gdzie wybieramy różne opcje, ale to, co jest fajne, to możemy nim sterować gestami. Możemy spowodować, że on poleci w prawo, w lewo, do góry, w dół, albo się oddali lub zbliży do nas, więc to całkiem fajnie działa. Jeżeli chodzi o ten kontroler, to można zdjąć i jeżeli nie macie zamiaru używania tego ani z kontrolerem takim jak ja mam, ani zwykłym lub z goglami, no to tego po prostu też nie ma w zestawie. A to po prostu tutaj sobie odpinacie, odkręcacie i zostaje tylko wejście USB do ładowania i do łączenia się z komputerem. Tutaj też możemy to zrobić. Tak jak widać, tutaj mamy czujnik, tu mamy kolejny czujnik, no i tutaj też mamy gimbal. Ten gimbal już jest lepszy niż w tym poprzednim, bo ja zdecydowałem się na Neo 2 z uwagi na to, że on wybacza więcej błędów i ma troszkę więcej funkcji. Tutaj też jest lidar, bateria jest dość mała, wbijamy ją w ten sposób, wkładamy
I tyle, jeżeli chodzi o wygląd drona. Jeśli chodzi o specyfikację tego drona, no to na stronie DJI-a jesteśmy w stanie znaleźć tutaj kilka opcji. Tu mamy akurat polską stronę i tak jak widzicie, tutaj w podstawowej wersji mamy te śmigiełka, mamy tutaj właśnie śrubokręt. Ten dron tu akurat kosztuje 1000 zł. Jest też opcja Flymore Combo bez kontrolera, więc jesteście w stanie używać sobie tego drona tak jak ja, za pomocą ręki i telefonu, bo tu nie ma też z tym najmniejszego problemu. No a ja wybrałem tutaj tą najbardziej wypasioną wersję, czyli DJI Neo 2 Motion Flymore Combo. Mamy tutaj do tego gogle, ale nie mamy kontrolera, jedynie działa ten joysticzek. No i tutaj to już jest bardziej rozbudowany zestaw z tymi bateriami, z kontrolerem, z goglami, ale to będziemy testować na następnym odcinku, bo tutaj po mieszkaniu to ciężko lata się tym dronem za pomocą właśnie tego joysticka, chociaż spróbuję nagrać trochę w domu, a trochę nagramy na zewnątrz. Jeśli chodzi o sam kontroler, który jest dostępny tutaj w zestawie, no to opcja drona tutaj mamy z kontrolerem RCN3, tak on się tutaj nazywa, i to mamy taki zwykły, gdzie wpinamy telefon. No i cena już jest 1800, no bo ten mój kontroler RC2, zaraz Wam pokażę, ile on w ogóle tutaj kosztuje. Sam kontroler RC2 tutaj na stronie DJI kosztuje 1899 zł. Ja ten kontroler posiadam z poprzedniego mojego drona, czyli z tego Mini 4 Pro. Także to było tam w zestawie, więc ja nie muszę kupować, a mogę teraz jeden kontroler wykorzystać do kilku urządzeń. No i tak to się tu wszystko kształtuje, jeśli chodzi o ceny. Jako pierwszy zakup moim zdaniem i jako takie pierwsze zderzenie z dronem, jeżeli chcecie samego drona, no to moim zdaniem wystarczy sam dron, ale ta wersja Flymore Combo po prostu z tymi 3 bateriami, z uwagi na to, że te baterie aż tak długo nie trzymają i zabawa szybko się skończy, aczkolwiek ta bateria bardzo szybko się ładuje. Warto mieć 3 baterie, więc zabawa trwa dłużej. Tutaj mamy możliwość zakupu poprzez kartę Zen, mamy możliwość cashbacków, otrzymania kamieni, więc tutaj pewnie ta cena troszkę się zredukuje, bo nazbieracie sobie odłamków. Kupując z kartą Zen możesz wydłużyć gwarancję swoich RTV AGD nawet o 2 lata. Jeżeli chodzi o przedłużoną gwarancję, można próbować to zrobić, aczkolwiek ja nie przedłużałem gwarancji na drona, bo kupiłem go po prostu sobie tutaj w Tajlandii, no i nie da się przedłużyć tej gwarancji, jeśli kupujemy to poza granicami Europy. Tutaj może się da, ale mimo wszystko ja i tak kupiłem sobie dodatkową ochronę od DJI-a 2-letnią, no bo mamy możliwość wymiany tego drona, jeśli on nam odleci, utopi się, a miałem taką sytuację i naprawdę działa to świetnie, więc ja się nie zastanawiam, tylko takiego kera sobie tutaj dobieram. No i jeżeli chodzi o 2-letnią ochronę, no to macie możliwość wymiany kilkukrotnie tego drona. Zaraz tutaj znajdziemy, jak to wygląda. W ogóle to jest tak, że mamy 2 lata, a później chyba jeszcze możemy dodatkowo przedłużyć rok. Ja to będę testować na tym moim Mini 4. No i tutaj warunki, zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj mamy koszty wymiany. W przypadku Neo 2 koszt każdej wymiany w ramach DJI to 200 zł. Także jest całkiem tanio. Płacimy tutaj 129 zł. Jak coś się wydarzy, no to 200 zł. A jeśli nam dron odleci i go nie mamy, nie znajdziemy, no to wtedy płacimy 449 zł. I w planie rocznym zapewnia 2 wymiany i możliwość skorzystania z Flyaway 1 raz, a plan 2-letni tutaj zapewnia 4 wymiany, czyli w ciągu 2 lat możecie 4 razy rozwalić tego drona, no i po prostu zapłacić 200 zł i Wam go wymienią. I możliwość skorzystania z opcji Flyaway 2 razy, czyli jak by Wam odleciał i go nie znajdziecie, to wtedy wymieniacie 2 razy. Więc też to jest jakaś opcja ochrony, jak się takim dronem bawicie. Ja wybrałem to, bo nie chcę krakać, ale wydaje mi się, że może się zdarzyć tak, że ten dron nam po prostu gdzieś odleci. I plusem i minusem tego drona jest to, że tutaj mamy wbudowaną pamięć wewnętrzną. Tutaj nie wkładamy karty dodatkowej SD. Wszystko zapisuje się na urządzeniu, więc ja też rekomenduję po każdym używaniu pobieranie tych plików sobie na dysk twardy. No bo jeżeli coś się wydarzy, a nie zgraliście sobie materiałów, no to tutaj możemy utracić nasze dane. Dobra, przechodzimy już do naszego drona.
Jeśli ktoś nie miał wcześniej drona, no to tutaj możecie się zastanawiać, w jaki sposób uruchomić. Trzeba przede wszystkim sprawdzić kilka rzeczy przed uruchomieniem, czyli czy śmigiełka nie są luźne, czy to wszystko tutaj śmiga. Oczywiście trzeba zrobić taki przegląd. No i później uruchamiamy drona, klikając tutaj w ten przycisk. Klikniemy raz, to widzimy poziom naładowania baterii. Jeżeli klikniemy raz i drugi oraz przytrzymamy, no to tutaj dron nam się włączy. Tak jak widzimy, mamy sprawdzanie śmigiełek, dźwięk. No i teraz dron już został tutaj nam włączony. Oraz jeśli mamy już sparowanego drona z aplikacją, no to pojawi nam się informacja, że taki dron został tutaj uaktywniony. Tak jak mówiłem, z przodu mamy tutaj kilka ciekawych opcji. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tutaj mamy informacje, jakie opcje używamy. No i teraz, tak jak mówiłem, tutaj tymi przyciskami zmieniamy te opcje. I mamy na przykład, tak jak teraz widać, selfie shot. Tutaj też jesteśmy w stanie inne opcje zmieniać. Mamy droni, mamy circle, czyli po prostu okrąg. Rocket, czyli do góry. Dolly Zoom, to akurat testowałem i to jest taki efekt zooma, też Wam to tutaj wkleję, żebyście mogli sobie zobaczyć. Oczywiście też te opcje, które tutaj są dostępne na tych przyciskach, można konfigurować bezpośrednio z aplikacji, ale to też zaraz do tej aplikacji przejdziemy. Jeżeli chcemy tutaj zmienić konfiguracje dotyczące tych opcji, no to przyciskamy ten przycisk któryś z tych na kilka sekund i po prostu te 10 metrów miga i możemy tutaj zmienić na 20 metrów, 10 lub 20. Aby to zatwierdzić, wystarczy kliknąć tutaj przycisk włączania, czyli też zatwierdzania tego. I teraz mamy 20 metrów master shot. My oczywiście nie będziemy teraz tego tutaj stosować, ale myślę, że w mieszkaniu jestem w stanie Wam pokazać opcję follow i po prostu manualne sterowanie tym dronem. Jeżeli chodzi o follow, no to tak samo, przyciskając tutaj mamy dodatkowe opcje. Możemy wybrać high, możemy wybrać low, flat, czyli tak jakby naprzeciwko nas i high angle to jest po prostu wyżej. Klikając i przyciskając dalej, podświetli nam się kolejna rzecz i tutaj mamy opcję tył, prawa strona, front, prawa strona. Tutaj wybieramy sobie opcję, z której strony on nas ma śledzić. I tak jak widzicie, tu jest tylko z frontu, front left, rear left, rear z tyłu lub z przodu. Można sobie wybrać, czyli jak idziemy gdzieś i chcemy sobie nagrywać takie selfiki, no to możemy wybrać, że śledzi nas od tyłu albo od przodu. Też to jest całkiem fajna opcja. Ja dam front. Ja zostawię front. I teraz tak, kolejna opcja to jest medium, czyli jak daleko od nas ma być ten dron. Mamy far, czyli daleko, close i medium. Ja ustawię medium i spróbujemy tutaj w tym mieszkaniu to wykorzystać. Tak wyglądają podstawowe opcje tutaj. Przejdźmy jeszcze, zanim zaczniemy go używać, przejdźmy do aplikacji. Pokażę Wam, jakie opcje są dostępne w aplikacji. Ja tutaj obsługiwać tego drona będę poprzez aplikację z Androida. Z uwagi na to, że ja w iOSie już to mam, ale tutaj po prostu chcę Wam to pokazać. No i na stronie głównej DJI-a mamy możliwość pobrania aplikacji. W sklepie jej nie widziałem, także pobieramy aplikację i będziemy tą aplikację instalować na naszym telefonie z Androidem. To tutaj się pobierze i wrócimy, jak już to wszystko zainstaluje. Aplikacja waży tutaj 619 MB. Do czasu, aż to się pobierze, no to tutaj jeszcze Wam pokażę gogle, jak one wyglądają w tym zestawie FPV. No to mamy takie gogle i mamy jeszcze kontroler, o którym mówiłem, czyli taka oto zabawka. I z tymi goglami to naprawdę jest heca. I włączamy te urządzenia w taki sam sposób jak drona, czyli po prostu klikamy raz i drugi. Teraz zostało to aktywowane, ale tutaj jeszcze dodatkowo musimy aktywować nasze gogle. Raz, drugi. I teraz wszystko zostaje z sobą aktywowane oraz automatycznie połączone do naszego drona. Jeśli chodzi o łączenie drona z goglami,
no to też robimy to na samym początku, ale to też przejdziemy do takiej instrukcji, która Wam pokaże później, jak to łączyć, ale to w następnym odcinku, no bo to może być trochę skomplikowane na samym początku. Dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie samym dronem, jak i opcjami, gdzie możecie sobie kupić takiego drona i nim po prostu zacząć już latać. Tutaj przechodzimy do instalacji aplikacji. Oczywiście trzeba wszystko tutaj aktywować. To klikniemy. No i tu należy się po prostu zalogować w aplikacji. Ja już konto mam stworzone, także zaloguję się i do Was wracam. Po zalogowaniu mamy też tutaj instrukcję Connection Guide, czyli jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób sobie podpiąć naszego drona. Klikamy tutaj. Tutaj powinniśmy wybrać dostępnego drona, czyli Neo 2. Neo 2 można kliknąć. Tutaj będą pobrane różne rzeczy dotyczące właśnie tego drona. Pobieramy tą aplikację i po prostu następnym krokiem będzie połączenie naszego urządzenia do telefonu. Aplikacja została pobrana. Klikamy sobie Neo 2. Tutaj mamy też podstawowe opcje. Connect with RC only, connect with mobile, connect with RC and Google. My będziemy łączyć to właśnie z naszym telefonem. I tutaj mamy instrukcję, jak to powinno wyglądać, czyli drona powinniśmy sobie uruchomić, zdjąć to, czyli po prostu tą osłonkę, żeby się nie grzał nam gimbal. No i następnie przechodzimy do podłączenia drona. Klikamy sobie, bo drona należy włączyć. Najpierw krótkie kliknięcie, potem długie i dron nam się tutaj włączy. Tutaj oczywiście klikamy Szukaj urządzenia. Po chwili już widzimy na liście dostępnych urządzeń, one się łączą między sobą poprzez Wi-Fi, naszego Neo, naszego drona Neo. I tak jak teraz możecie zobaczyć, następnym krokiem jest poczekanie i po prostu kliknięcie tutaj tego przycisku na 3 sekundy, aż wyda nam dźwięk. Po chwili ten dron się po prostu nam połączy. Dajemy tutaj Allow, Connect. No i tak jak widać, dron już został nam tutaj podłączony i mamy kolejne opcje w naszej aplikacji. Jest kilka tutaj opcji, żeby je przerobić, czyli Take Off, Follow Mode, RTH, czyli Return to Home, lądowanie, on bez problemu ląduje na ręce z automatu, Shooting Mode, no i Shooting Parameters. Dajemy Start, tu mamy instrukcję, oczywiście po angielsku i to nas przeprowadzi przez ten tutorial i możemy po prostu sobie ten tutorial przejść automatycznie z naszym dronem. Więc tu na przykład jak ja zrobię w ten sposób i mamy tutaj ustawione Follow, no to możemy tego drona odpalić. Klikamy w ten sposób i on nam tu wystartuje. Oczywiście nie róbcie tego w domu jakoś bardzo, z uwagi na to, że ja tutaj mam dość sporo miejsca. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Dron sobie tutaj jest i nas followuje. Teraz jak ja mu podłożę rękę, no to on po prostu u nas na ręce wyląduje. I dron wylądował. No i tutaj w naszym tutorialu mamy kolejny step. Tutaj możemy sobie przełączać opcje, switch modes, selfie shot i na przykład next. Hold select buttons on aircraft side for choose to set parameters. Press again to switch parameters. Then press take off button to confirm. Czyli mamy parametr, mamy front, close i mamy high, jeżeli chodzi o selfie, więc startujemy. Front. Follow. 3. Unable to take off. Make sure aircraft is level. Selfie shot. High angle and close up. Selfie shot. 3, 2, 1. No i teraz dron zrobi nam selfiaczka. On robi kilka zdjęć. Zrobił 3 zdjęcia i teraz dron wraca nam na rękę. To Wam zaraz pokażę, jak to działa. On tutaj wróci nam na rękę. Przeszliśmy tutorial. Shooting Parameters. Tutaj możemy sobie właśnie też przejść przez testowanie tego. Mamy selfie shot. Przytrzymujemy i na przykład ustawiamy 4 zdjęcia i zatwierdzamy. Teraz tutorial został tutaj już odklepany. Dajemy skip.
Później może nam się to jeszcze wyświetlać. Tutaj jeszcze nam się wyświetla kilka rzeczy, które wyłączamy. Exit. Tak jak widzicie, ja już się tutaj w moim dronie widzę. Widzimy się tutaj. I tak to się prezentuje, jeśli chodzi o tego drona. Teraz przejdziemy do opcji, które są dostępne w aplikacji. Jeżeli chodzi o aplikację, jest ona bardzo prosta, nieskomplikowana. Tutaj, jeżeli on jest w locie, to wybieramy właśnie możliwość powrót do domu lub start. Tutaj jak klikniemy start, to on zacznie startować, ale my nie chcemy. No i tutaj mamy opcję sterowania naszym dronem za pomocą joysticka. Też jest taka opcja tutaj. Tutaj mamy też dostępne różne opcje jak Master Shot i to, co Wam mówiłem, to aby się pojawiło w środku w dronie, klikamy Customize, no i tutaj przesuwamy sobie palcem, co chcemy mieć w automatycznych opcjach, które mamy. Spotlight to jest też takie fajne do sterowania tym dronem, żeby robić nam selfiaki. Mamy Follow, Selfie Shot, Droni, Boomerang, Helix, Master Shoty są OK. I to sobie można poustawiać i w takiej kolejności pojawi się to też właśnie tam w naszym dronie. Tutaj mamy opcję też Cycling Follow i Skiing Follow, więc tu możemy to też sterować za pomocą naszego telefonu. Mamy opcję wideo lub foto. Tutaj mamy kolejne opcje dostępne. Mamy Spotlight. No i też wszystko jest ładnie tutaj w aplikacji opisane, że ten dron po prostu śledzi nas za pomocą opcji Spotlight, czyli cały czas za nami podąża, ale już nie leci, tylko po prostu on się obraca za nami. Jeżeli chodzi o follow, no to tu mamy opcję follow właśnie z przodu, z boku lub z tyłu. Ten dron automatycznie nas followuje i możemy kręcić sobie tego typu ujęcia. I też mamy różne direction, czyli z której strony ma nas followować. Mamy medium, for close i tutaj też jest wiele opcji dostępnych. Rocket, tutaj on leci tak do góry, dolly zoom, to jest bardzo fajne, mi się to podoba. Photo settings, tutaj oczywiście mamy jakie mają być zdjęcia, 4:3, 16:9, JPG, 12 megapikseli. Video, no to tutaj możemy kręcić w 4K, 30 klatek, mamy też możliwość 60 klatek na sekundę. Color profile możemy wybrać i tu jest kodek, portrait mode. Też są takie opcje. Jeżeli chodzi o Portrait Mode, no to mamy w pionie po prostu możliwość robienia filmów. More settings, opcje, które dotyczą bezpieczeństwa. I możemy ustawić tak, że jeżeli dron napotka przeszkodę, no to się zatrzyma. Możemy ustawić, że ją po prostu ominie. Off, tego bym raczej też nie rekomendował, tak jak tutaj w aplikacji. Ja ustawię standardowo na break. Możemy sobie zrobić display map. Tutaj mamy inne konfiguracje, które akurat w tym momencie nie są nam aż tak potrzebne i bym tutaj za bardzo nie grzebał. Jeżeli chodzi o kontrolowanie drona, no to tutaj jest też kilka opcji. Jeżeli chodzi o lądowanie drona na ręce, no to ustawiamy, że on reaguje i zaczyna lądować po zauważeniu naszej dłoni po pół sekundy albo po 5 sekundach. Ja ustawiłem sobie na 5 sekund, bo będę, tak jak Wam mówił, testował i to pokazywał. Tutaj mamy Matrix, Gimbal, no nie ma tych opcji aż tak dużo. Mamy oczywiście album, ja już tutaj w albumie kilka ujęć mam. Tak jak widzicie, to są zdjęcia, które on mi zrobił tutaj w mieszkaniu, więc całkiem fajnie to wyszło, jakość jest dość OK. I tutaj mamy też film. Od razu jak wystartował, to zaczął nas tutaj filmować. I tak jak Wam tutaj pokazywałem, on po prostu nas od razu filmował i robił follow. Ale to też wrócimy do tych opcji, więc zobaczcie jak to działa. Rękę zauważy i nam wyląduje, ale jak on zaczyna lądować, to po prostu przestaje nagrywać. Tak wygląda galeria. I tutaj mamy controls, więc po wystartowaniu drona na opcji właśnie z telefonem dzieją się takie rzeczy. Zaraz Wam pokażę. Czyli musimy też mieć tak, żeby był subject na kamerze, czyli on musi nas wykrywać, ten dron. I dopiero później wystartuje. No i teraz dron wystartował. I kolejnymi opcjami, jakie są tutaj dostępne, no to mamy opcję sterowania dronem za pomocą joysticków. Nie wiem jak to będzie słychać tutaj, bo ten dron dość mocno brzęczy. Może zrobimy tak, że ja spróbuję go wyciszyć.
Teraz mam wyciszony mikrofon, zobaczymy jaka będzie tego jakość. Oczywiście tutaj za pomocą tych joysticków mamy możliwość do góry, w dół. A teraz mam słabą baterię i on ląduje, także muszę wymienić baterię. Wymienimy Fly in well lit. baterię. No i jeszcze raz wystartujemy tutaj 2, i będziemy mieli opcję unable to take off. Spotlight. Aim camera at subject 3, 2, 1. No i wystartowaliśmy i będziemy tutaj mieli Spotlight i on nas będzie po prostu śledzić. Także tak jak widzicie, ten dron będzie nam tutaj stał. I jak ja się obrócę, no to on po prostu będzie mnie śledził i tak samo kamerą będzie sterować. A to jest fajne, że gestami rąk możemy go sobie dać do góry albo w dół. Tak jak widzicie, jest niebieskie światełko, więc to jest fajne. Tutaj są też opcje głosowe, ale to później. Spróbujemy posterować nim za pomocą tutaj joysticków. I tutaj mamy góra, dół, prawo, lewo. Też Wam to zaraz tutaj zademonstruję, jak to wygląda. Mamy góra, dół, obrót w prawo, obrót w lewo. I tutaj mamy, on leci w prawo lub w lewo. Telefonem będziemy się jeszcze bawić, także przejdźmy teraz do opcji sterowania dronem poprzez dłonie. To Wam pokażę, to jest najciekawsze. Tutaj będziemy latać, Wam to wszystko pokażę, jak to wygląda. Zrobimy sobie tutaj follow i pokażę Wam, jak działa opcja follow. Także klikamy tu, dron wystartuje. 3, 2, 1. I teraz dron będzie mnie cały czas followować, ale on to robi automatycznie, czyli on będzie latał sobie do góry, w dół i on mnie tutaj cały czas widzi. Opcję sterowania tym dronem można zrobić w taki sposób, że jak damy dłoń, to on zauważy tą dłoń i zaczyna świecić na niebiesko. Możemy go zniżać w dół, a możemy go podnosić. Możemy lecieć w lewo, w prawo, czy tam w prawo, w lewo. Możemy też drona zbliżyć do nas, żeby on podleciał do nas, a możemy go też oddalić. Tak jak widzicie, on sobie całkiem sprawnie radzi, jeżeli jest w opcji takiej automatycznej, bo nie uderzy nigdzie, ponieważ ma czujniki. Teraz dłonie schowałem i on sam zaczyna mnie śledzić. I zobaczcie, jak teraz wstanę, może dam szeroki kąt tutaj. Teraz zrobimy trochę z szerokim kątem. Ja się tutaj cofnę, on sobie tutaj lata. I zobaczcie, jak wstanę, to on zaczyna mnie śledzić i trochę świrować. Zobaczymy, jak on sobie da radę i czy się nie wywali tutaj na mieszkaniu. No ale zobaczcie, on tutaj do mnie normalnie podlatuje. Jeżeli chodzi o te sterowanie tym dronem, to bardzo prosto się to robi. Tak jak mówiłem, wyciągacie dłoń, on zaczyna tą dłoń widzieć. Możecie lecieć nim w prawo, w lewo. Tak sobie lata. Możemy zrobić taki gest. On wtedy będzie się oddalał od nas, ten dron, co widać na wideo. No i jeżeli zbliżymy w ten sposób, to dron do nas wróci i przyleci. No i tak wygląda opcja follow. I teraz jak ja będę tutaj chodzić, to on będzie całkowicie za mną tutaj latał i mnie followował. Cały czas ma mnie po prostu w kadrze. Trochę świruje, skacze, ale to powinno wyglądać bardzo dobrze. Zobaczcie, jak on świruje. I teraz, żeby wylądował dron, no to wystarczy podłożyć mu rękę, ale tak jak mówiłem, trzeba 5 sekund czekać, przynajmniej w moim wypadku, żeby on wylądował. I teraz on musi tą rękę zobaczyć. Trzymamy 5 sekund i on po prostu zaraz na tą dłoń wyląduje. Zauważył i zaczyna nam lądować. Te pół sekundy jest dużo lepsze, te pół sekundy jest też pewną opcją, no bo wtedy ten dron ląduje zaraz po pół sekundy. A to jesteśmy w stanie zmienić w aplikacji z telefonu. No i tak to się prezentuje. Zrobimy jeszcze tutaj kilka opcji. Master Shot, Selfie, Droni. Circle. droni 4 metry. To jest
on do góry poleci, to nie, tego tutaj nie zrobi. 2 metry. Zobaczymy, czy to da radę zrobić, ale wątpię z uwagi na to, że on wykryje jakieś przeszkody, ale spróbujemy. Muszę zabrać go na zewnątrz. Nie, wrócił. Widzicie, wykrył przeszkody i wrócił do mnie. I teraz znowu ręka i zaczyna lądować. Tak to działa w bardzo prosty sposób. Tutaj jeszcze raz zademonstruję Wam, jak połączyć sobie drona do aplikacji. On znajdzie nam Wi-Fi. No i tutaj łączymy się poprzez Wi-Fi. Aplikacja została podłączona i tak jak widzicie, tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację. To damy pomiń. No i tutaj jestem, jeśli chodzi o mnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te opcje. No i bardzo podobnie jak właśnie w aplikacji androidowej mamy opcję tutaj do wyboru. Mamy opcję, tak jak widać tutaj, startowania, lądowania, ale mamy też opcję tutaj joysticków, które pojawiają się już po starcie. Tutaj mamy też opcję, że możemy gimbalem sterować w górę lub w dół, to co możecie tutaj zauważyć. I mamy te opcje głosowe sterowanie. Tylko że ja tutaj, jeżeli chodzi o komendy głosowe, nic jeszcze nie mam. Tu są też opcje, które Wam pokazywałem. Mam wszystko dodane, jeżeli chodzi o tą aplikację. Mamy więcej ustawień. To mam ustawione dokładnie w taki sam sposób. I tutaj mam język polski, więc dużo prościej jest to też używać. Tak jak widzicie, język polski w tej aplikacji też jest dostępny. Tutaj mamy album i mamy nasze filmy, które zostały tutaj nakręcone, ale ten film nie został wykonany całkowicie, bo dron wykrył przeszkodę i przestał. To samo tutaj, ten dolly zoom, tu akurat się udał. Zobaczcie, jak to wygląda. Zoomuję w ten sposób. Tu to wyszło, a tutaj dron sobie już lata i zaczyna mnie śledzić w momencie, gdy oczywiście nagrywam dla Was to wideo. W ten sposób tutaj dron porobił zdjęcia. Jeszcze raz wystartujemy naszym dronem i pokażę Wam, jak tutaj się steruje przyciskami. Tylko zrobimy dolly zoom. Tutaj powiększenie w ruchu, czyli to jest właśnie ten dolly zoom. Nazwy trzeba się po prostu tutaj nauczyć i rozkminić. No i my teraz mamy to wybrane. Dajemy odległość lotu 8 metrów, czyli on na 8 metrów po prostu nam poleci. A tutaj mamy 2 times zoom 5 metrów. No to będzie w stanie zrobić, jak ja stanę tutaj przy kuchni. Także stanę tutaj i jest w stanie te 5 metrów, wydaje mi się, po prostu zrobić tak na ukos. Więc przetestujemy. Dajemy start. No i tutaj mamy cały podgląd, a dron robi nam robotę i powinien wykonać to zadanie. I teraz robi zadanie 5 metrów. O, zrobił. Return to home. I wraca. Return home. Także z aplikacji jest dużo łatwiejsze sterowanie, jeśli chodzi tutaj po mieszkaniu. Nagraj kolejny film. Zróbmy tutaj sterowanie ręczne. No i tak jak widzicie, mogę lecieć w górę, mogę lecieć w dół tymi joystickami. Mogę się oddalić do tyłu i mogę też tutaj skręcać w prawo, w lewo, tylko też trzeba się tego nauczyć. O, i znów lewo, prawo, to wszystko tutaj działa mega sprawnie i tak jak widać, on nawet do mnie nie uderzy. On się zatrzyma, bo mam włączone te wszystkie ustawienia, które zabezpieczają przed uderzeniem. To jest też bardzo fajna opcja. Tu mamy opcję naszej kamery, to też już Wam pokazywałem. Tu mamy też opcję zdjęć. O, opcja śledzenie. Start. Teraz on już mnie śledzi. I teraz po prostu idziemy sobie do przodu. I on śledzi. I widzi przeszkody. Po prostu krzyczy, ale nie chce za bardzo nigdzie nam tutaj uderzyć. No i teraz idziemy w drugą stronę. I też mnie tutaj dron śledzi. I dajemy stop. I on oczywiście się zatrzyma. Tutaj mamy też opcję, z której strony on nas ma śledzić. Z prawej lub z lewej. Damy na przykład z prawej. I on teraz powinien z prawej strony
nas cały czas tutaj śledzić. O, wykrył przeszkodę. Potem możemy dać off front i jak on ma po prostu się zachowywać. Też są takie opcje, że nas śledzi. Jak pójdziemy, no to on później zrobi taki ruch z boku. O. Przeleciał z przodu do tyłu. No i znowu ta sama sytuacja. Mówię, ciekawa zabawka, jeżeli chodzi o ten dron. Tutaj mamy sugerowanie gestami, jest wyłączone, włączone, bo ja dodatkowo tutaj mogę jeszcze gestami sterować. Mogę dać go do góry. Tak, zobaczcie, mogę dać go w prawo, w lewo, w dół, do góry. Here. Tutaj ustawiamy płaski, wysoki, poziom, średnio. Blisko to tu jest przetłumaczone na zamknij, no ale tutaj, tak jak mówię, może te tłumaczenie nie jest jakieś dobre. No jeżeli chodzi o lądowanie z aplikacji, to tutaj klikamy i mamy możliwość lądowania. No i teraz wylądujmy. Podkładamy rękę, w moim wypadku 5 sekund, no i dron powinien nam wylądować. I teraz jak widać, dron ląduje. Co tutaj jeszcze za opcje możemy sobie przetestować? Master shot. O, spotlight jeszcze sobie przetestujemy. I teraz on zrobi nam zdjęcia. O, i słyszymy, że robi zdjęcia. I teraz pójdziemy do przodu, to on się nie rusza. On rusza się tylko w prawo, w lewo. Jedynie co my możemy, to możemy go sobie właśnie zmienić, jego położenie za pomocą ręki. A tak, to on będzie za nami śledził. Zobaczcie, tutaj w tą stronę i zrobi zdjęcie. Teraz tutaj nam zrobi selfie. W taki sposób ja przejdę tutaj, no to zrobi mi zdjęcie z tej strony. Critically low battery warning. Chcę go bliżej, no to robię w taki sposób. Nie widzi ręki. Critically low battery warning. O, teraz to on już się bateria skończyła. Critically low battery warning. No jeżeli chodzi o tą baterię, no to tutaj bateria nie trzyma jakoś długo, a dlatego ja kupiłem combo ze względu na to, by po prostu, tutaj jeszcze mi pisze sprawdź śmigło, żeby po prostu mieć więcej czasu na zabawę. Tak się to tutaj prezentuje. Tak jak widzicie, w domu, we większym mieszkaniu bez problemu ten dron lata, nie rozwala się, mimo że są białe ściany, chociaż tutaj trzeba uważać, bo on ma trochę problem, jeżeli chodzi o sufit. Na to trzeba zwracać uwagę. No ale największa zabawa zaczyna się właśnie na zewnątrz. Dajcie znać, czy wy też macie jakieś drony, jak wam się podoba te Neo 2, czy jest to coś dla was, czy ten materiał był pomocny. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zostawić łapeczki i komentarza dla zasięgu, a testami w plenerze zajmiemy się w kolejnym materiale, także trzymajcie się, cześć. Partnerem mojego kanału jest NoBlue, marka okularów, które realnie chronią wzrok przed niebieskim światłem. Dzienna wersja zmniejsza zmęczenie oczu, poprawia koncentrację, a nocna blokuje prawie całe światło niebieskie, dzięki czemu śpisz głębiej i budzisz się z energią. Idealne dla osób siedzących godzinami przed ekranem i dla każdego, kto chce lepiej funkcjonować na co dzień. Z kodem Hajsoholicy otrzymasz zniżkę na Twój koszyk zakupowy. Sprawdź link w opisie.